Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj witam Was z miejsca, które powinniście już znać. Jesteśmy w Velo Lab w Gdańsku. Pamiętacie, w tamtym roku robiliśmy fitting razem z Agatą. Po tym materiale otrzymaliśmy bardzo dużo pytań na temat tego, co zrobić, kiedy dana osoba zastanawia się dopiero nad zakupem roweru i nie wie, jaki rozmiar roweru kupić. Do tego właśnie służy kolejna usługa, którą oferuje Velo Lab tutaj w Gdańsku i jest to bike sizing. Ja oczywiście mam już sfitowany rower i dopasowany dokładnie do moich potrzeb, więc ciężko byłoby zrobić bike sizing na moim przykładzie, więc postanowiliśmy dzisiaj zaprosić osobę dodatkową. Jest z nami dzisiaj Kamila, która zastanawia się nad zakupem nowego roweru, no i właśnie nie wie, jaki rozmiar, którego metria najbardziej by jej pasowała. No i dzisiaj tutaj będziemy to sprawdzać, będziemy szukać takiej ramy, takiej geometrii, takich cyferek, które potem pomogą nam w wybraniu odpowiedniego roweru. Wszystkim dzisiaj będzie zajmowała się Agata. No i na początek myślę, że Agata nam opowie trochę o tym w ogóle, co to jest ten bike sizing, bo myślę, że po to robimy ten materiał. No i opowie, jak mniej więcej to przebiega, jak to się wszystko dzieje. Na samym początku mam najważniejsze pytanie, nie? Czym różni się w ogóle bike fitting od bike sizingu? Bike sizing to jest w zasadzie trochę takie odwrócenie tego procesu, który znamy z bike fittingu, bo na bike fitting przychodzicie ze swoim rowerem i działamy stricte już na tym rowerze, który jest kupiony, natomiast bike sizing ma za zadanie przygotować nas najpierw do tego zakupu roweru i najpierw ten rower kupujemy i dopiero potem z tym już dobrze dobranym rowerem przechodzimy na fitting, co też znacznie ułatwia potem sam proces bike fittingu. A dla kogo szczególnie jest wskazany bike sizing? Ja tu widzę na pewno dwie takie grupy osób. Przede wszystkim osoby, które myślą o zakupie roweru, który będzie miał jakiegoś rodzaju elementy zintegrowane. Najczęściej jest to cockpit. I albo jest to cały kokpit zintegrowany, albo częściowo zintegrowany, gdzie te mostki są stricte tylko od danego producenta, ta wymiana też bywa dosyć kosztowna, więc żeby uniknąć potem tych kosztów takich nieprzewidzianych na etapie zakupu, no to jesteśmy w stanie na sizingu od razu sprawdzić te rowery z zintegrowanymi elementami i ustalić, czy ten rower w swojej bazowej konfiguracji będzie super i w sumie można go kupić od razu taki, jaki on jest, czy na przykład będzie się to wiązało ze zmianą tego kokpitu i wtedy od razu przewidujemy już, jaki to będzie koszt. Wtedy też klient może się zastanowić, czy na pewno chce iść w ten rower, czy może nie opłacałoby się jednak bardziej pójść w jakąś inną opcję, która nie będzie wymagała tak kosztownej zmiany. I druga grupa osób to jest grupa osób, która na przykład dopiero chce wejść w jakiś dany typ roweru, czyli na przykład mamy osoby, które przez wiele lat jeździły na rowerze MTB, a teraz chciałyby spróbować roweru na przykład typu gravel albo szosa, a to wiąże się już z tą kierownicą typu baranek, gdzie już mamy zupełnie inne chwyty, większe pochylenie tułowia. No i przesiadka z tego roweru też wiąże się z pewnego rodzaju specyficznymi zmianami, jeżeli chodzi o czucie roweru i tej pozycji. I w tym momencie też warto wcześniej przewidzieć, jaki ten rower powinien być, żeby nie popełnić jakiegoś dużego błędu w doborze. Czyli bike sizing pozwala nam na uniknięcie tej podstawowej negatywnej cechy, często która się pojawia, negatywnego faktu, jak inaczej to nazwać, właśnie dużych zmian w rowerze, tak? I dużego wkładania pieniędzy tak naprawdę, ponieważ jak idziemy już na bike fitting z rowerem, który sobie wybraliśmy, no to właśnie może się okazać, że mostek trzeba wymienić, kierownicę trzeba wymienić, a tutaj unikamy jakby tych złych trafień, tak? Tego wkładania dodatkowych pieniędzy w rower. No tak, to szczególnie ma znaczenie, jeżeli już rozmawiamy o rowerach droższych, czyli gdzieś tam, no wiadomo, dla każdego ten pułap będzie gdzie indziej, ale powiedzmy 10, 15, 20 tysięcy w górę, no to już są takie ceny, że w tym momencie każda dodatkowa jakaś zmiana rzędu 1000–1500 zł, którą będzie trzeba na przykład w ten rower włożyć, może być już poza granicami jakiegoś tam budżetu, więc my jesteśmy w stanie to przewidzieć na etapie bike sizingu i sobie to omówić i na tej podstawie zdecydować, co byłoby lepsze. Może inny rower wtedy albo na przykład
klasę niższy, czy grupę niższy po to, żeby na przykład wymienić ten zintegrowany element, nie? No tak, ale powiedz mi, no bo przecież są tabelki rozmiarów u producentów, są jakieś takie podstawowe sposoby wyboru, dopasowania roweru, czyli mierzymy tam przekrok, tak? Czy nie wystarczy się opierać na tym? No właśnie, pomiary antropometryczne nie do końca nam wystarczają. Gdyby tak było, to byłoby wspaniale. Świat byłby dużo prostszy i na pewno dużo mniej byłoby takich sytuacji, gdzie klienci przychodziliby z źle dobranymi rowerami. I oczywiście ta antropometria ma jakieś tam swoje miejsce, bo ten wzrost, długość nogi, one dają nam taką wskazówkę, gdzie mniej więcej się plasujemy rozmiarowo, natomiast możemy mieć dwie osoby tego samego wzrostu, a o zupełnie innej mobilności ciała, zupełnie inaczej układające się na rowerze i w tym momencie różnica między tymi osobami, mimo że mają taki sam wzrost i taką samą długość nogi, może być różnica jednego rozmiaru. I tego na suchych pomiarach antropometrycznych nie jesteśmy w stanie wyłapać. Jesteśmy w stanie to wyłapać na tej maszynie, która stoi za mną, czyli na symulatorze, gdzie bardzo precyzyjnie sobie tą osobę testujemy, sprawdzamy, jakie są jej możliwości, gdzie czuje się najlepiej i dopiero potem pod to ustawienie szukamy, w zasadzie to ustalamy, jakie parametry powinien mieć ten rower. A czy są jakieś mity dotyczące dobierania rozmiaru ramy? No, w ostatnim czasie bardzo często się spotykam, że przychodzą do mnie klienci na bike fitting i mówią: no Agata, weź powiedz mi, jak to jest z tym rozmiarem, właśnie z tym doborem rozmiaru, no bo ja tak sobie szukałem, gdzieś tam przyglądałem na stronach i wszyscy mówili, że jak nie wiesz, jaki wziąć rozmiar, to zawsze weź mniejszy. No i w sumie to nie wiem, skąd się to wzięło i dlaczego gdzieś tam jest to tak powielane, ale w ostatnim czasie... Wygodniej, tak? Nie jest wygodniej? No właśnie nie. Właśnie nie. Dużo osób wtedy tłumaczy mi, że no przecież mniejszy rower jest łatwiej wydłużyć niż za duży skrócić. Okej, no dobra, zgodzę się, natomiast największym problemem w dzisiejszych czasach, raczej tych osób, które wchodzą w tą geometrię gravelową-szosową, jest problem z pochyleniem tułowia. Czyli mniejszy rower, trzeba pamiętać, że będzie sporo niższy niż krótszy w stosunku do tego większego. Czyli jeżeli porównamy przykładowo rozmiar S do rozmiar M, no to S będzie od M-ki, strzelam tak sobie na oko, mniej więcej tak jak to rzeczywiście wygląda. S-ka będzie powiedzmy centymetr krótsza na ramię, okay? Ale będzie 2-3 cm niższa. W tym momencie, jeżeli naszym głównym problemem jest pochylenie tułowia, jakieś dolegliwości na przykład z odcinka lędźwiowego, czy problem z utrzymaniem głowy w wyproście, które jest charakterystyczne dla tej pozycji gravelowej, no to w tym momencie szukamy tego podniesienia pozycji do góry i niższy rower niestety mocno nam to utrudnia i wymusza na nas takie ruchy jak obracanie mostka na dodatni kąt albo szukanie jakiegoś przedłużenia tej rury sterowej, żeby po prostu tą osobę podnieść do góry. I często dużo bardziej opłaca się wziąć większy rower, ale skrócić tylko centymetr mostek. No właśnie to było kolejne moje pytanie, co w sytuacji, kiedy ubiegłeś się, co w sytuacji, kiedy jesteśmy na granicy rozmiarów, tak? No właśnie, kiedy jesteśmy na granicy rozmiarów, to myślę, że to jest kolejna grupa osób, która powinna zdecydować się na bike sizing, żeby nie wybrać w ciemno, bo dla niektórych osób rzeczywiście mniejszy rower może okazać się lepszy. Ja na przykład jestem taką osobą, a dla niektórych jednak ten większy rozmiar będzie miał większe plusy, bo właśnie będzie wyższy, więc jeżeli jest problem z pochyleniem, no to ten rower będzie rozwiązywał ten problem. Natomiast, no mówię, też jest ta grupa osób, która rzeczywiście będzie lepiej się czuła i będzie lepiej dopasowana na mniejszym rowerze, więc no tą grupę osób dodałabym jako trzecią do tych, które powinny zdecydować się na sizing, żeby precyzyjnie wybrać ten rozmiar. Okej, no to teraz jak już mamy teorię tak trochę przerobioną, to takie pytania praktyczne. Jak przygotować się na bike sizing? Co ze sobą zabrać? Na pewno przychodzimy ze strojem kolarskim, takim, w którym jeździmy na co dzień. Zabieramy na pewno buty, te, w których jeździmy.
I warto przemyśleć sobie, czy są już na ten moment jakieś rowery, które mnie interesują, konkretnie modele. Można sobie taką listę zrobić. Czasami klienci przychodzą, mają 2 rowery tylko te i żadne inne. A czasami ta lista jest dłuższa, 5-10 rowerów, to wszystko jesteśmy w stanie zweryfikować. Ale można oczywiście też przyjść i nie wiedzieć, jaki się chce rower. Można przyjść i powiedzieć: słuchaj, ja nie wiem, nie znam się na tym, powiedz mi, co mam kupić. I to też jest ok. W takiej sytuacji ja przygotowuję taką listę na bazie tego, co sobie tutaj wypracujemy i z tej listy klient potem może wybrać, który rower chciałby zakupić. A ile trwa taki bike sizing? Bike sizing trwa 1,5–2 godziny, tyle trwa nasze spotkanie. Potem, jeżeli ja jeszcze przygotowuję taki obszerny raport, na podstawie którego klient może dowolny rower, oprócz tych, które zweryfikujemy na spotkaniu, we własnym zakresie zweryfikować potem sobie na podstawie tego, co ja tam wyślę. No i rzecz, która dla wielu jest bardzo znacząca. Ile to kosztuje? Ile to kosztuje? Spotkanie kosztuje 1000 zł i obejmuje wszystko to, co robimy tutaj w studio, plus właśnie ten raport, który pozwala samodzielnie potem jeszcze dodatkowo, ewentualnie jeżeli to, co przygotujemy, nie wystarcza, bądź ktoś wpadnie na pomysł, że jednak może jakiś inny rower mu się nagle spodobał, to na podstawie tego, co my wysyłamy, można każdy dowolny rower potem w internecie zweryfikować, czy on się kwalifikuje w tą grupę rowerów, które będą potencjalnie pasowały. Super, i potem jak przychodzę do Ciebie z takim rowerem, to jesteś w stanie fajnie potem zrobić mi bike fitting też? Czy to nie ma sensu może? Albo ma sens? Jak to jest? Na pewno ma sens z tego względu, że wiemy, że rower jest dobrze kupiony, jeżeli jest to rower, który omawialiśmy, bądź który spełnia te parametry, które sobie ustaliliśmy podczas spotkania. No i znacznie przyspiesza naszą pracę, możemy skupić się też na innych detalach, na jakichś dodatkowych rzeczach, bo już wiemy, że nie musimy się zastanawiać, jak ten rower w cudzysłowie uratować, tylko już mamy dobry rower i odtwarzamy to, co ustaliliśmy sobie na bike sizingu, więc praca jest przyjemniejsza, swobodniejsza, łatwiejsza. Myślę, że dla obu stron, także... Nie ma stresu. Tak, dokładnie. No i kolejna kluczowa sprawa, czy wtedy bike fitting jest tańszy? Tak, bike fitting jest wtedy tańszy, 200 zł jest tańszy właśnie bike fitting i to spotkanie jest wtedy też godzinę krótsze. Z racji tego, że taką bazą naszą jest wywiad i badanie, to robimy na bike sizingu, więc na bike fittingu już tego nie powtarzamy, no bo zakładamy, że skoro spotykamy się z klientem te 2, 3 czy nawet 6 miesięcy później, no to na przestrzeni tego czasu tak bardzo nasze ciało się nie zmienia, więc nie powtarzamy tego elementu, tylko od razu przechodzimy do rzeczy. Wow, super dawka wiedzy. Ostatnie pytanie, jak będzie tutaj po kolei wyglądało nasze spotkanie? Co będziesz z Kamilą wyprawiać? Okej, to tak jak powiedziałam przed chwilą, najpierw zaczniemy od wywiadu, czyli najpierw będę chciała poznać, z kim dzisiaj będę miała przyjemność pracować, poznać tą historię, jak wygląda ta przygoda z kolarstwem. Potem przejdziemy przez badanie, dokładnie takie samo, które Ty przeszłaś w ramach bike fittingu. I po badaniu zaczniemy sobie pracę na tej maszynie, która znajduje się za mną i zaczniemy sobie testować Kamilę, jakie są jej możliwości, jakie są jej preferencje i tutaj w zasadzie odbywa się ta główna część, która pozwoli mi ustalić, czego dzisiaj albo w jakich zakresach będziemy się poruszać i jak skończymy tą pracę na symulatorze, wygeneruję wartości reach i stack, które określają mi długość i wysokość ramy i na podstawie tych parametrów albo zweryfikuję rowery, które Kamila dzisiaj chciałaby się dowiedzieć, czy będą dla niej odpowiednie, albo przygotuję taką listę rowerów, które ja bym jej rekomendowała. No to co? Nie pozostaje nam już nic innego, jak po prostu wziąć się do działania. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, ale już teraz dajcie łapkę w górę za tą ogromną dawkę wiedzy, którą tutaj już nam przekazała Agata.
No więc tak, na pewno wiemy, że Kamila ma troszeczkę dłuższy tułów, więc spodziewamy się, że ten zasięg będzie troszeczkę dłuższy niż dla osoby o tym samym wzroście, ale na przykład o tych proporcjach równych, więc to na pewno będzie dla nas istotne. Wiemy, że jest lekkie zaburzenie, jeżeli chodzi o ustawienie miednicy, prawa strona jest troszeczkę obniżona. I na pewno wiemy, że mamy dosyć duże napięcie po przedniej stronie stawu biodrowego, czyli głównie okolica mięśni zginaczy bioder wymaga na pewno pracy, więc to wiemy z badania. Czyli Kamila dostała zadanie domowe. Tak. Myślę, że to też warto powiedzieć, że po takim bike fittingu i bike sizingu też dostajemy takie rzeczy z zadaniem domowym, żeby poprawić trochę swoją mobilność i swoje... Tak, jeżeli coś jest istotne, coś jest znaczące, takie z badania i od razu zwraca moją uwagę, to staram się proponować 2-3 jakieś proste ćwiczenia, które będą miały za zadanie wpłynąć na ten obszar, który jest problematyczny. No i tu w przypadku Kamili mamy rzeczywiście ten problem z okolicą zginaczy bioder, więc 2 ćwiczenia rozciągająco-aktywujące dostałam. Super. Kolejny etap? Kolejny etap przechodzimy na symulator, także Kamila może zakładać buty i będziemy wchodzić na maszynę i przechodzimy do sedna sprawy. Mamy kolejny etap, mamy kolejne wnioski. Tak jest, mamy pozycję o parametrach, bym tak powiedziała, ogólnie pośrednich, czyli jeżeli chodzi o pochylenie tułowia Kamili, to w tej chwili jesteśmy gdzieś po środku takiego zakresu, w którym ustawiamy, ale to, co jest ciekawe, to co od razu rzuciło mi się też w oczy w momencie, kiedy zaczęłyśmy pracować na symulatorze, to, że Kamila ma długie ręce, więc jej zasięg, oprócz tego, że z badania wiemy, że sam tułów jest troszeczkę dłuższy, to mamy jeszcze całkiem długie ręce, które będą ten zasięg jej jeszcze bardziej zwiększały, więc to na pewno już wiemy i wiemy też, że względem oczekiwań Kamili, czyli tego wykorzystywania roweru w sposób bardziej bikepackingowy gdzieś tam na długie trasy, no to ta pozycja, którą mamy teraz, raczej powinna być w porządku. No i cóż. Pytanie teoretyczne. Czyli jeżeli wyszło, że Kamila ma trochę długie ręce, trochę dłuższe ręce niż standardowo, czyli w momencie, kiedy byłaby między rozmiarami, to już ma to znaczenie. Tak, aczkolwiek zależy, o jakim rowerze byśmy rozmawiali, bo trzeba pamiętać też, że tak naprawdę interesują nas wartości, czyli ten wspomniany przeze mnie wcześniej frame reach i frame stack. I może być tak, że na przykład porównamy 2 producentów i u jednego rower o bardzo podobnych parametrach będzie rozmiarem S, a u drugiego rozmiarem M. I w tym momencie no, jakby te oznaczenia są dla nas drugorzędne, ważniejsze będą te wartości, które właśnie za chwilę sobie wyznaczymy. Jak już zamkniemy tą część pracy na symulatorze, to za chwilę wygeneruje właśnie te wspomniane wartości. Także zobaczymy, jak zaczniemy porównywać rowery, jak to rzeczywiście to, co mamy tu wypracowane, przełoży nam się na potencjalnie może jakieś zmiany w tych rowerach, które by trzeba było wprowadzić, także to za chwilę się dowiemy. Skończyliśmy pracę na symulatorze i teraz przechodzimy do części związanej z ustaleniem rzeczywiście tych zakresów frame reach i frame stack i zobaczymy, jakie rowery w jakich rozmiarach będą nam najbardziej pasować. Wykorzystuję do tego 2 programy. Jednym już zmierzyłam to ustawienie, które mamy na symulatorze, a w drugim programie zobaczę, jakie rowery zasugeruje mi program dla tego ustawienia, które mamy na symulatorze i będziemy mogły sobie zobaczyć, jakie mamy propozycje, plus zobaczymy jeszcze jakieś dodatkowe opcje, które może Kamila będzie miała na myśli. No, także zbliżamy się. Poziom emocji sięga zenitu. Zbliżamy się do. Co to będzie? Co ustaliliśmy? Ustaliliśmy na pewno zakresy, w
których Kamila powinna poszukiwać roweru, czyli mamy zakres reach i mamy zakres stack, w którym rower powinien się mieścić, żeby był ustawialny i żeby pozwala nam odtworzyć to, co mamy na symulatorze. I mamy konkretne propozycje rowerów wraz z ich modyfikacjami, czyli mamy na przykład Rose Backroad, który nam pasuje w rozmiarze 50, ale na przykład musimy wymienić tam mostek na dłuższy. Mamy też Orbea, na przykład Terre, którą można sobie skonfigurować tutaj na stronie, więc w zasadzie jakieś modyfikacje nie będą konieczne, bo można na etapie zakupu zdecydować, jak ten rower ma być skonfigurowany. Mamy na przykład Specialized Diverge, który wypada też bardzo dobrze w rozmiarze 52 i tutaj też żadnych modyfikacji w sumie nie będzie trzeba wstępnie wprowadzać, więc takie 3 propozycje na pewno mamy. No i cóż, Kamila wyposażona w tą informację, w tą wiedzę, gdzie ten rower powinien się mieścić, w jakich zakresach, będzie mogła też w późniejszym czasie sobie zweryfikować inne rowery, które na przykład by jej się spodobały, albo będzie jakaś okazja do zakupu, to z tym będzie mogła wykluczyć bądź zdecydować o zakupie tego roweru. No i pytanie podsumowujące do Kamili. Nadszedł ten moment. Czy uzyskane informacje przydadzą Ci się? Są faktycznie myślę, że tak. potrzebne? I pomogą w rozwijaniu jakichś możliwości? Myślę, że teraz rozumiem, jaka będzie różnica między S a M. Albo nawet XS, a S. Czym będzie to skutkowało, tak? Tak. Okej, no to czyli mamy to, zrobiliśmy, mamy rowery, które gdzieś tam będziemy brać pod uwagę, gdzie Kamila będzie brała pod uwagę. Myślę, że to już jest dobra pora na zakończenie tego odcinka. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie całego procesu bike sizingu, piszcie w komentarzach. Agata na pewno na nie odpowie. Mam nadzieję, że ta przekazana wiedza Wam do czegoś się przyda. Dzięki wielkie za poświęcony czas, dzięki za uwagę. Oczywiście zapraszamy tutaj do Velo Lab w Gdańsku. Piękne miejsce, profesjonalni ludzie, dobra atmosfera. Myślę, że ja na pewno będę tutaj wracać jeszcze nie raz. A tymczasem co? No widzimy się w kolejnym odcinku. Aha, no oczywiście też dziękujemy. Dziękuję wielkie Kamili, że zgodziła się na pokazanie całego tego procesu na niej. Dzięki oczywiście Agacie. Współpracujemy już od długiego czasu. Mam nadzieję, że jeszcze będziemy współpracować przy niejednym takim materiale. No i co? Trzymajcie się do następnego. Pa!